Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. Kolejny już raz. 25 rozdział przed nami. Ja jestem Archie, jak zawsze poprowadzę tą sesję i wcielę się w rolę narratora. Dzisiejszy rozdział, 24, będzie nosił nazwę Ślepy strzał. Wróćmy sobie do wydarzeń, na których zostaliśmy, czyli na waszej drodze do Kobyłki. Do tego, jak bez wielu informacji w sumie zbliżacie się do tego miasta i będziecie musieli odszukać tych, z którymi macie się rozprawić. Please don't dress in black when you're at his wake. Don't go there tomorrow, but to celebrate. Słuchajcie, ile my właściwie tak wiemy o tym naszym celu? 0. Wychodzi, że tak trochę ni chuja. Nic nie wiemy, to prawda. Kompletne gówno. Dostanę jakąś broń? Nie do końca, coś wiemy. A nie wzięłaś sobie z worka... Czekaj chwilę. I grzebię w tym worku i wyciągam metalowy kołek i podaję Wendy. Jeszcze jeden został. Dziękuję. Przyda się. To na pewno. Wiemy coś. Wiemy, że ukradli amfetaminę. Pewnie chcą ją sprzedać. Czy ktoś z was wie... Wciągał? Nie, ale Tak. wie, w jaki sposób jest sprzedawana? Raczej zawsze byłem po tej drugiej stronie, jakby nie sprzedawałem, tylko raczej kupywałem. Okej, ale to coś wiesz. Okej, ale w jakim sensie, jak jest sprzedawana, co nam ma to pomóc? Jakby są producenci, są dystrybutorzy i tyle. Zobaczcie o tym. Dealerzy. Jak zwał, tak zwał. Musimy dowiedzieć się, gdzie oni są. Jak lepiej się dowiedzieć, niż dowiadąc się, gdzie jest miejsce, gdzie oni to składują? Tą skradzioną amfetaminę. Myślę, że łatwiej by było udawać, że chcemy kupić. Dokładnie. Czemu ja się dopiero teraz dowiaduję, że my tam jedziemy, żeby zajebać jakichś ziomków, co ukradli amfetaminę? To jest... Właśnie... Nie wiem, właśnie Nikita mi się wydaje, że mówiono nam, że zabili 2 dziewczyny. No właśnie, tam nie było coś z dziwkami? Z tego co pamiętam, Właściwie to były obie te rzeczy. No okej. W każdym bądź razie nie są zbyt miłymi gośćmi, więc... To prawda. Macie w tym jakieś doświadczenie? kupowaniu nie mam żadnego. Zabijaniu? A, Nie. To świetnie. Ja też nie, ale oglądałam dużo filmów szpiegowskich, więc może mi się uda. o, dobry Boże. Puszczałem często w pierdol, ale nigdy tak, żeby ktoś umarł od niego. To po prostu wpuść w pierdol, tylko mocniej. Łatwo powiedzieć, zwłaszcza, że idziemy na wampiry, więc nie wiem, jak to działa z nimi. Właśnie, szczerze mówiąc, teraz tak myśląc, to nie mam zielonego pojęcia, jak walczyć
Miałam takiego kolegę, miał na imię Leon, on był wampirem. Dostał parę razy z pistoletu, ale przeżył, więc Kurwa, nie wziąłem swojej broni z domu, ja pierdolę. Spoko, ja w wygląda, sumie że swojej będzie też nie. niepotrzebna. To I prawda. tak jesteśmy w środku miasta, więc byłoby za głośno. To byłoby głupie, lepiej trzeba to zrobić jak wiecie, jak ninja. Rozumiesz, A. zakradasz się do tyłu, wbijasz kołek, podcinasz gardło, tak się to robi. Nie wiem, czy to wystarczy, ale tak się to robi na Okej, filmach. czy wy w ogóle wiecie, gdzie leży serce? No, Ciężko nie wiedzieć, gdzie leży serce. mniej więcej w klatce piersiowej po lewej stronie. Chyba, że masz na myśli... Gdzieś jak masz środek, splot słoneczny, to trochę po lewo. Pamiętajcie, Wchodzimy w szczegóły. ale pamiętajcie o żabie mądrości, która powiedziała, żeby nie ufać sercu. To jest ważne, może na początku spróbujmy nie atakować ich w serce, tylko w jakieś inne rzeczy. To jest ważny trop moim zdaniem. A w co chcesz ich atakować? Nie wykrwawią się, więc nie wiem, czy ma to jakikolwiek sens. Możemy im odciąć coś. Poczekajcie. A nie odrośnie? Musimy ustalić nasze cele na początek. Przychodzimy od razu do walki, a nie wiemy nawet, gdzie oni są. To jest dobry pomysł, Wendy, który powiedziałeś, że żebyśmy spróbowali może udać, że chcemy kupić, śledzić. Tak, wysadźmy całe miasto. Myślę, że to jest to. Nie. No, cel jest chyba prosty. Jedziemy, znajdujemy, zajebujemy, wyjeżdżamy. Koniec. Okej, Mateusz, ty będziesz kupcem. Bo co, bo wygląda na takiego, tak? Nie no, mówiłeś, że masz doświadczenie. Obie te rzeczy. Może mam, może nie mam. Mhm. Nikita, ty możesz udawać, że chcesz sprzedawać. Na pewno się wkurzą, że ktoś im, nie wiem, próbuje zabrać teren. Widziałam coś takiego na filmie. No dobra. Tylko nie jestem dobry. Myślę, że się szybko ogarnął, że... Gorzej jak się znają z telewizji. O, no. No, jeszcze zrobił zdjęcia z polityk z Nie, telewizji. szczerze mówiąc, raczej Daje fetę. Myślę, że twoja reputacja tego potrzebuje, Nikita. A ja myślę, że mają to w dupie i po prostu są łasi na pieniądze. Co najwyżej pociągną od ciebie więcej pieniędzy. Prawda? Przede wszystkim nie mam czego sprzedawać. Nikita, wszystko dobrze, chyba się przewróciłeś. Siedzimy teraz, więc nie mam się jak przewrócić. Zarzuciło go na zakręcie. No ale tak ci głowa opadła. Zarzuciło go na zakręcie. Dziękuję za troskę. Nie Ostatnio wyspałeś się chyba. ciężej się czuję. Przytyłeś. To się ciężej czujesz. Da się przytyć jako wampiry? Nie mam kurwa pojęcia. Właśnie ja się zastanawiałem, bo jest zanik mięśni, no to chyba tkanki tłuszczowej też powinien być zanik. No nie wiem, niektórzy są dosyć umięśnieni, więc Ktoś był gruby, zanim stał się wampirem. nie. Ale Tak, ty wyglądasz na takiego, który mógłby być gruby. Kurwa mać, nie mów tak. Całe życie ćwiczę, a ty mnie gruby. To są mięśnie. słuchaj, Dlatego ćwiczysz całe życie, żeby nie być grubym. masz grube osoby w rodzinie? No dziadek jest dosyć grubawy, no ale to przez wiek po prostu. A. Uważaj, to dziedziczne. Bardzo łatwo oddrofowujemy od tematu naszego celu. Co robimy? Oddryfowywujemy. Okej. Oddryf. Dobra, jedziemy tam Jak to po rosyjsku powiedzieć? i mamy ich znaleźć. To jest najcięższa część planu, Tak. tak? A później Poczekaj, wpierdol. poczekaj, bo Nikita mi nie odpowie. Jak to po rosyjsku powiedzieć? Rusy. A. Bardzo No bo ciekawe pytanie w tym momencie. Nikita chyba umie. Umiem, oczywiście, że tak. Ale to jest właśnie przykład oddryfowywania się od sytuacji. Rozumiem. Polski trudny język. Polski, trudny język. Spasiba. My drejfujemy z tego, co mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Dobra, kurwa! Mamy ich znaleźć i zajebać. To Ale jest... jak chcecie ich znaleźć? Właśnie- Jak? No raczej nie noszą czerwonych kokardek jako znak
Albo plakietek. Hej, sprzedaję wam narkotyki. Szczerze No mówiąc, właśnie, to dlatego się pytam. Czy na wampiry działa srebro? Tak, chyba. Dlatego są srebrne kołki. To może ktoś będzie wszystkim podejrzanym gościom, których spotkamy, podawał rękę ze srebrnym pierścionkiem. Jak ich poparzy, to ich kurwa zabijemy. No nie wiem. Tylko problem w tym, że nas też poparzy. A, no tak. ja pierdolę. Dobrze, widzę, że tu mamy profesjonalistów Dobra, samych. myślałem jak łowca wampirów, nie jak wampir, okej? To ja już jestem krócej, a pomyślałem o tym. Boże Maria. Słuchaj, jako łowca wampirów to jest genialne, jako wampir niekoniecznie. A byłeś łowcą wampirów? Nie, ale oglądałem filmy. A, Którym? Instruktażowe? Van Helsing, Widziałam ten film. Hugh Jackman. Ogólnie to jeszcze chciałbym nadmienić, że to, że jeśli idziemy ich magazyn, w którym mają wszystko składowane, nie znaczy, że tam będą wszyscy. To nie jest tak, że oni śpią w tej kokainie, czy cholera, co To tam prawda. mają. Możemy to po prostu zajebać i sobie spierdolić? Nie, bo mieliśmy ich zajeba. Ale zrozumcie, po pierwsze będziemy wtedy mieli na nich jakiś hak. Dobra, co ja mam robić? Jesteś dobra w byciu niewidzianą, więc zwiady. Szpieg, rozumiem. Jak mówiłam, widziałam filmy, myślę, że dam radę. W sensie nie musisz tam rozmawiać z nimi i w ogóle bardziej myślałem, że robisz to swoje zmienianie się w niewidzialną i po prostu patrzysz przez Będę okno. jak Leon Zawodowiec, Okej. ale bez zabijania. I bez umierania na koniec filmu. Spoiler, nie widziałam tego filmu do końca. No. Ale dzięki, Czemu- teraz już nie muszę go oglądać. Czemu obejrzałaś film w połowie i przestałaś? Bo oglądałam go z moim kolegą Beksińskim. I no, tak wyszło, że rozumiesz, trzeba było iść spać. Mateusz, A. ile jeszcze do kobyłki? Kobyłek. Już. Właściwie. A to już wszystko dobrze. Co tam jesz? Przegryzłeś sobie kieł? Znaczy język, kłem? Ugryzłem się jak na dziury najechaliśmy. A, czyli plan jest żaden. Aha, Salvi, jedna rzecz. Możesz chować swoje kły, one nie muszą cały czas ci wystawać. Pamiętaj o tym, bo nie zawsze możesz powiedzieć, że no wiesz, jesteś A. przebierańcem. Po prostu pomyśl o tym. Okej. No coś poczułem. Nie wiem, otwieram usta. A widać? Czy Nie widać. to dobrze? Mamy z głowy. Ci bije brawo. Mateusz, czy ty byłbyś w stanie poszukać kupców, właściwie nie kupców, tylko odwrotnie, O, to sprzedających? ja pójdę z Mateuszem, będę mu zabezpieczać tyły jako osoba niewidzialna. W razie czego zacznę krzyczeć. Znaczy, no kurwa, no poszukać zawsze można, ale to wiesz, nie jest tak, że Potrzebujemy znaku. czerwony znacznik nad głową, że są dealerami. To jak się ich znajduje? No kurwa, po prostu się ich znajduje, no. No to Dobra. Masz O to cię stink właśnie od prosimy. kogoś. Potrzebujemy znaku. Znaku, który zrobimy, jak kogoś znajdziemy albo coś. No jak wy to w wojsku robiliście? Pewnie flarę puszczaliście. Nie. Było w cholerę dużo, ale nie używamy znaków, których nie widać. Używamy znaki, które ma widać właśnie. Kaka! Takie pasuje? Nie, to nie były znaki głosowe. To jest... Ale potrzebujemy znaku, który wszyscy usłyszą. To, co widzicie tutaj, to małe ilości oczywiście lamp, które oświetlają waszą drogę. W waszym otoczeniu są szyny kolejowe. Tędy też przecież pociągi jeżdżą. Wszędzie są na ogół domki jednorodzinne. Poruszacie się tak dalej tą drogą dosyć bezwiednie. Możecie oczywiście korzystać z telefonów, żeby wyszukiwać specyficznych lokacji. Pamiętajcie o tym. Natomiast gdzie byście chcieli pojechać?
Ja chciałbym, jeśli gdzieś na mapach jest coś takiego, do jakiegoś klubu, baru, bo rozumiem, że jest... Właśnie, która jest godzina? Zakończyliśmy ostatnim razem o godzinie... 21:40. 21. Tak, więc myślę, że jest taka 22:40. To sądzę, że szukam jakiegoś po prostu baru albo pubu. Okej. Jakiegoś miejsca spotkań. Dobra, plan jest taki. Idziemy do jakiegoś... Ale takie raczej, wiadomo, z alkoholami bardziej, prawda? No tak. Okej. Local Pub 13 jest. Idziemy do jakiś pub 13, bo dealerzy zazwyczaj plus minus są tam, gdzie są potencjalni klienci. A potencjalni klienci to osoby, które są nafurane od alkoholu, albo po prostu kurwa młodzież. Nie jest to zły plan. Takie osoby, gdzie się spotykają? W barach. Bar. A, dokładnie. Brzmi logicznie. Dlatego tam jedziemy. Za każdym razem, kiedy wchodzę do baru, tylko jeszcze bardziej żałuję, że nie mogę już się napić piwa. Za każdym razem. Ty tylko o piwie. Nie, ale powiem szczerze, że... Czyli Mateuszu, kierunek centralnie na ten klub. Tak. Okej, to jesteście dosłownie za 2 minuty, bo akurat on jest dosyć blisko centrum samego miasta, troszeczkę bardziej na waszą prawą stronę, jeżeli, no, na wschód w sumie tego miasteczka. Nie czas o alkoholu, ale powiem szczerze, że jedzenie było jedną z przyjemniejszych rzeczy w życiu. Więc trochę mi tego brakuje. Lepsze niż... Seks. Co? Bardziej zróżnicowany. Obecnie nie ma nic lepszego niż, no wiesz, Niby... Dobra, no nie mam... Kiedy Wendy mówisz to swoje no wiesz w ten sposób, to się zastanawia, czy na pewno myślimy o tym samym. a o czym myślisz? Logika podpowiada mi, że o pożywieniu się, a twój głos podpowiada mi, że o czymś innym. Wrócimy do tego. Na razie chodźmy do baru. Jeszcze nie dojechaliśmy. Już wykręcacie, słuchajcie. I cóż mogę powiedzieć? W otoczeniu pralnia, sklep odzieżowy, taki wiecie, second hand. I na rogu local pub 13. Dobra, to po prostu gdzieś parkuję w jakimś najbliższym miejscu. Wychodzę. Też wychodzę. Włączasz radio. Tak, wyłączam radio, zamykam wszystko, gaszę światła, zamykam samochód, jak oni wyjdą. I chciałbym się rozejrzeć, czy właśnie nie ma jakichś bocznych uliczek koło tego, albo jakichś dwuosobowych grupek, które gdzieś tam sobie... Po prostu osób, które gdzieś tam na zewnątrz stoją. Jasne. Tak, jest 2 dosyć grubszych mężczyzn ubranych, wiesz, takie skórzane kurtki, jeszcze zegary, tacy wysi, ciężcy. Wyglądają na Harley'owców trochę. Nie powiedziałbym. Nie. Dobra. Trzeba się rozejrzeć. Jak na razie się rozejrzyjcie i jakby nie zadawajcie pytań, nie pytajcie się o nic. Po prostu sprawdźcie, czy ktoś wygląda bardziej podejrzanego albo nie. I gdyby już, jak będziecie pewni, albo trochę bardziej pewni, to możecie podejść do takiej osoby i zapytać, czy może nie z jakiegoś dealera albo czegoś takiego. Bądźcie To przekonujący. może lepiej nie rozdzielajmy się każdy samemu, tylko pójdźmy w parach. Dobra. Niech wam będzie. Oczywiście nie zostawię z tobą Nikity. Nawet o tym nie myśl. Czy ja idę z Wendy, a ty z Nikitą? W sensie nie zostawisz jego ze mną, to chciałeś powiedzieć. Nie mam ochoty wdawać się w ten wasz nieprzyzwoity konflikt. Mogę iść równie dobrze z tobą, Mateusz, jak z Nikitą. To już wy sobie wybierzcie. Tak, wiem, lubisz towarzystwo kobiet. Dobra, idź z Wendy. Ja pójdę z Nikitą. Nawet nic nie powiedziałem. Widzę ten twój wzrok. Po prostu facet z laską jest bardziej wierzytelny, że może coś ugrać, jeśli chodzi o nawet dealerów.
A wy możecie udawać, że lubicie towarzystwo mężczyzn po prostu bardziej niż kobiet. Nie wiem, jaki to ma związek z tym, co mamy teraz zrobić. Mamy już ustalone Fetysz zespoły. na Azjatów jest bardzo popularny w ostatnich czasach. Nie wiem, czy wiesz, Nikito. Tak, pamiętam, że mówiłaś, wystarczą skośne oczy i już każdy na ciebie leci. Nie, to Aiko to mówiła. Dobra. Ja z Wendy, Nikita z Salvim dzielimy się. My jak na razie może zostańmy na zewnątrz, wyjdźcie do środka. To my pójdziemy My? do środka. O wow. A co, boisz się światła? Nie, No to ale widzisz. Ja odwracam wzrok, jak to mówi. nie jestem po prostu najlepszy w tych rzeczach. Właśnie, Takich ulicznych. Mateusz, sorry, że się spytam, ale tak wszedł temat. Czy ty masz światłowstręt, czy mi się tylko wydawało? Nie. I tak. Długa historia. Później pogadamy. Okej, dobra, to pora pójść do roboty. I wysiadam. Też wysiadam. Czy tych dwóch mężczyzn rozmawia o czymś pomiędzy sobą? A tak se gadają po prostu o dupie Marynia tak naprawdę. Okej. Palą sobie szlugi. Jeszcze krótkie włosy, tak z centymetr. Krótkie brody, do tego dosyć pełne. Tutaj na karku tłuszcz, wiadomo. Takie karczycho. Wracam jeszcze do samochodu. Wendy, masz może papierosy? Wendy tak patrzy na niego przez chwilę, po czym wyciąga jednego z paczki. Biorę. Masz jakoś zapalić? Ktoś? Ciągam zapalniczkę, wciąż na niego patrząc. Nie dawaj mu zajebisty temat do rozmowy. Poproś kogo, żeby dał ci ognia. Widzę, że jesteś lepszy w tych rzeczach niż ja. To biorę tak tego papierosa pomiędzy kciuka a palec wskazujący. No dobra, to w takim razie wy zostajcie na dworze i pytajcie o ognia, a my z Wendy pójdziemy do środka. Niech tak będzie. Okej. I idziemy. Zaparkowaliście jak coś po drugiej stronie ulicy, tak żeby domniemam nie było was widać, jak teraz cały czas rozmawialiście. I pytanie, nazwa tego klubu to 13, tak? A, Local Pub 13. Okay. A pub, nie bar. Dobra. No, to jest ulica Władysława Sikorskiego. Dobra, Nikita, to zagadaj. Ja cię będę wspierał w temacie. Myślę, że powinienem odbudować swój wizerunek trochę. Nadnaturalnie. Ale co masz na myśli? Nie. Nie sądzę. Po prostu spytaj, czy mają ognia jak człowiek człowieka. Podchodzę do tej grupki karków. Ja idę razem z Nikitą oczywiście. Macie może ognia? Patrzy się na ciebie, Pokazuję mu tego papierosa. wyjmuje, wiesz, taką metalową zapalniczkę na benzynę z jakąś czaszką na tym. Krz. Podaje ci ognia. Wkładam. W sensie, trzymając tą metalową zapalniczkę, daje ci się, żebyś się nadstawił. Tak, ja tak właśnie nastawiam papierosa tylko. Nie tak nie, że w ustach się nachylam, tylko bardziej nastawiam całego papierosa, dopiero później go włożę do ust. To tak nie działa. Co tak nie działa. Żeby wypalić papierosa, musisz pociągnąć, żeby zaczął się palić. Okej. Okej, Nikita tego nie wie. Ja nie wiem. Nachylam się, więc Zamyka zapalniczkę. dzięki. Spoko. Zajebiste kurtki macie. Jesteście motocyklistami przypadkiem? Nie. Kurwa, myślałem. Mam swoją maszynę, to myślałem, że mogę porozmawiać. No dobra. Tylko BM-ki. A, BM-ki też, dobra. Zresztą, co mam oceniać? Jak jeździ, to jeździ. Szukacie tu czegoś? Co? Ale tak niezręcznie zapytać, wiecie. Nie jesteśmy stąd. Gdzie można by... No. Nie, nieważne. Tak szturcham Nikitę łokciem. Ważne, ważne. Dobrze wiesz. Dla kolegi, wiecie.
jakieś zioło kupić czy coś. Masz wiedzę uliczną 0, więc poproszę cię o rzut na opanowanie po prostu. Salviego też. Jeżeli masz Opanowanie? coś wiedzę, tak. Intuicja nie może być pewnie. No dobra, to Nie, bo wy się zachowujecie tak nienaturalnie. No nienaturalnie, no zdecydowanie, no. Dobra. O! 4 sukcesy. 4 sukcesy. Ja pierdolę, Wow. 5 sukcesów. Uhuhu. Ja pierdolę, kurde. No, kiedy kości decydują, że jednak jesteś lepszy niż twoja gadanina. 5 dyszek. Masz przy sobie jakąś gotówkę, Nikita? No przecież nie płacisz za to kartą. Stary. No, wiem, że to nie jest monopolowy, ale Mam, wyciągam z niego szybko 5 dyszek. Tak kładę sobie w ręku, żeby tak nie było widać, że podaję mu banknot, tylko bardziej tak kładę go na swoje ręce i tak kciukiem w jego stronę, tak żeby on wziął. Bierze od ciebie. 3 stolik wewnątrz. Zaciągam się mocniej. ja mu kiwam głową i otwieram drzwi do lokalu, żeby wpuścić Nikitę. Tak, czy jak wezmę bardzo duży wdech jakby, to jestem w stanie jakby dużą część tego papierosa naraz jakby tak wypalić? Nie wiem, okej. Tak tylko trochę, tak. To tak, 1/5 może. tak właśnie tak mocniej się zaciągam, troszkę tak z szalem patrzę na ten jeszcze kawałek papierosa. Tam o jakiś murek go dogaszam i wyrzucam do najbliższego kosza na śmieci. Was bardzo bacznie obserwują, szczególnie Nikita. Czy mogę rzucić na może jakieś intuicję? Nie. Co tutaj intuicja by poradziła? Czego byś szukał? Tak. Czy oni jakby się z nas jakby wyśmiewają? Się tak jaja na stronę? Nie. Po prostu was obserwują bardzo dokładnie. Jakby zapisywali cały twój wygląd wzrokiem. Mhm. No, jesteś na innych regionach, więc... Po czym idą na dalszy spacer gdzieś w stronę parkingu. Ale przejdziemy do was. Przejdźmy do Wendy oraz Mateusza w środku. Wchodzicie do środka. Jeżeli chodzi o sam lokal, jest tym, co można oczekiwać w mniejszych miastach, moim zdaniem. Parę, rząd w sumie krzeseł do baru, szklanki wiadomo, obrócone do góry nogami. Dosyć niezły lokal, chociaż bardziej nadaje się na picie piwa do meczu. Duże 2 telewizory, jeden centralnie nad barem, jeden na ścianie. Pomalowany lokal jest na zielono. A taki wiecie, taki można by powiedzieć, jak macie niczym sutno od bilarda. Drewniane krzesła. Po lewej stronie 2 stoliki, tam po prawej, jak spojrzycie, to są też stoliki, które prowadzą trochę do wnętrza. Ładne krany, wiecie, do nalewania piwa. Mały ruch. W końcu mamy dzień powszedni, ale parę osób jest. Tam w głębi są jakieś takie fotele, parę krzeseł. Z 4-5 stolików, tam 3 stolik zajęty, po waszej lewej 2 zajęte. 1 osoba siedzi przy barze. Ja chciałbym w takim razie pierwsze jak wyjdziemy, to tak omść wzrokiem wszystkie osoby, jak one wyglądają, czy ktoś właśnie wygląda może bardziej tak... No dobra, nie będę zwracał uwagi na takich ludzi bardziej eleganckich, tylko na takich trochę właśnie spod ciemnej gwiazdy, co wyglądają, że tak powiem. Aha. Jeszcze opowiem jedną rzecz, że tutaj jest dużo podawanych burgerów, jakichś wiecie, krążek cebulowych. Kanapka Elvisa jest. Jakieś napoje też są zwyczajne. Wiecie, burgery, piwo.
taka sytuacja. Jakaś młoda dziewczyna z 23 lata, blondynka dosyć niska, za barem. Jeżeli chodzi o to, o co mnie pytasz, wiesz co, użyjmy twojej intuicji i twojej wiedzy ulicznej. Dobra. 5 sukcesów. 5 sukcesów. Ewidentnie mężczyzna otoczony 2 innymi w środku przy stoliku trzecim wydaje się być przedziwny. Taki... ma wygolone boki, wiesz, on jest taki dosyć chudy, a ma jakieś tam pierścienie, wiesz, na palcach. Jest taki, masz szurowaty taki ryj. Jest otoczony też 2 takimi młotami, można by to powiedzieć, no bo nie ma co tutaj parafrazować, oni nie wydają się być wysokimi profesorami Uniwersytetu Warszawskiego. Więc tak, po lewej, a jakaś para i tam jeszcze 2 dziewczyny siedzą przy jednym stoliku. No dobra, to ja w takim razie szturcham lekko Wendy. Stolik numer 3 jak coś. I Wendy, ty znasz jedną z tych dziewczyn. To znaczy? Wydaje się być bardzo znajomą. Mhm. To jest Marcelina. Okej. W takim razie szepczę do Mateusza. Okej, to ty się tym załatw, a ja pójdę zrobić coś innego. Kurwa, miałeś być moją kartą przetargową. Jak to mam? Masz coś innego do załatwienia? Tam jest moja przyjaciółka. No zajebiście. No dobra. Może nam pomoże. Może ona lubiła O właśnie. się zabawić. To czekaj, to może idziemy najpierw do niej, zapytamy, czy wiesz. Okej. Dobra. To prowadź. Idę w stronę stolika, w którym siedzi Marcelina. Marcelina siedzi... A jak wygląda Marcelina, może powiem jeszcze. Ma szare oczy, ma grzywkę taką po prostu na skos. Jeżeli chodzi o tą Marcelinę, to jej płaszcz nie wygląda na taki, który byście zazwyczaj dostali w sklepie, tylko na coś, co mogło być raczej zrobione ręcznie lub kupione od jakiegoś projektanta. Tak więc podchodzimy do nich. Kogo moje oczy widzą? I to w takim miejscu. Robi duże oczy. Wandzia? Czemu zawsze musisz mnie tak nazywać? Nie wiem, to Wendy nigdy do ciebie nie pasowało. Ktoś cię w ogóle tak nazywa? Kurde, kupę lat! Wszyscy mnie tak nazywają. I tak wyciągam do niej ręce, żeby ją przytulić. Hej, a kim jest twój przystojny przyjaciel? Jak sama zauważyłaś, przyjacielem to jest Mateusz i jest wolny, jeżeli jesteś zainteresowana. Ta dziewczyna, której jeszcze imienia nie znacie, patrzy się tak spod łba na Mateusza. Skinam głową. Witam, panie. Tamta druga ma krótsze włosy, blond. Takie włosy mniej więcej za ucho, długą, lekko fanolowaną grzywkę, błękitne oczy. Wita się z tobą. O, cześć, jestem Kree. Jeśli podaje mi rękę. Mi czy Wendy? Tobie? Okej, to w takim razie tak samo. Biorę jakby jej rękę, całuję bardzo delikatnie. Mateusz. O, ale masz zimny. Jestem z Marzluchem. Za mało buraków. Buraków? Ja jestem Kree. Też się wita z Wendy. Podaję jej rękę, ja mam rumieniec życia. Wendy. Mateusz właśnie ogarnął, że nie ma włączonego, więc chciałbym go włączyć. 1. Także mój głód rośnie. Piją sobie coś. Może też jak ostatnio. Się trochę otrzepuję, prostuję się tak, by mnie po prostu dreszcz przeszedł. Możemy się dosiąść? Jasne, siadajcie. Kree oraz Marcelina się przesuwają.
Wendy siadasz koło Marceliny, Mateusz siadasz koło Kri. Wrócę do chłopaków. Wy weszliście do lokalu, siedzicie już. Wiecie, do kogo macie się udać. Zgadza się. I wyciągam telefon i pod stołem puszczam dzwonko do Wendy, tak żeby były 2 sygnały, po czym rozłączam się i wysyłam jej tylko SMS-a o treści 3 ptaszek. I chowam telefon. Ej, Nikita, w ogóle słyszałeś o tym, że ostatnio Borussia Dortmund grała z Manchester United? Słyszałem, że opierdolili ich 3-0. Co ty tak nagle... Tak, nieźle kopiał, no. No, w ogóle, kurwa, powiem ci, że to jest porąbane, że Messi ma transfery za 50 milionów, a taki, patrz, taki nasz Lewandowski, jakby król hat-tricków, kurwa, w całym Europie go tak nazywają, a za ile go sprzedają? Za 20 milionów może? Podchodzi barmanka do was. Cześć chłopaki, mogę wam coś podać? Czekamy na kolegów, nie będziemy tak sami pili, zaraz przyjdą, to zamówimy. Dobra. Wraca za bar. No więc wracając, kurwa, jak to jest w ogóle możliwe? Taki wielki Polak, król hat-tricków i panie, ten Messi, on 2 lewe nogi ma, no kurwa mać. Nie Ale sądzisz? co tak nagle? No Nikita, ja myślałem, że ty jesteś wielkim fanem futbolu i w ogóle piłki nożnej. Nie do końca, ale trochę tam wiem, jasne. I Real Madryt, no. Tak, dobry zespół. Chyba, że chcesz o NBA porozmawiać, też coś tam ostatnio oglądałem. Nie wiem, czy widziałeś, jak Gorta to rzucał do kosza. Chłopie, takie mleczka walił, że to nie do opisania. I tak dalej gadamy. Siatkówkę trochę bardziej. Dobrze, wy rozmawiacie sobie dupy Marynie, a ja przejdę jeszcze do nich. Tyle czasu, co się z tobą działo? Ja tutaj takie plotki o tobie słyszałam, że ty w jakimś szpitalu byłaś. Tak, pewnie pamiętasz, kim jest mój ojciec. Nie bardzo, możesz mi odświeżyć pamięć? Jest ordynatorem w szpitalu. O, Po prostu uznał, że mam depresję, więc wysłał mnie tam na dosłownie tydzień. Tak profilaktycznie. profilaktycznie można kogoś wysłać do szpitala? Jeżeli twój ojciec jest na takiej pozycji, to tak. Jezu, jakiegoś dziwnego masz tego starego. Nic mi nie mów. No w każdym razie, po tym jak wyszłam, powiedzmy, że zaczęłam na nowo. Świeża, czysta, biała kartka. Długo. Ty studia rzuciłaś? Tak, ponieważ mam teraz pracę. Reklamuję pewnego polityka. Wiem, to do mnie niepodobne, ale Jeju, to takie dziwne. Jakiego? może słyszałaś Nikita Tarkowski. Pierwsze słyszę. Nic szczególnego, nie masz co patrzeć nawet. Ale dobre z tego pieniądze są. Poza tym, jak mówiłem, Wait, no, ten Nikita taki z memów, co był? muszę przyznać, zrobiłam parę sama. Widziałam na wykopie takiego właśnie gościa w TVN w takich okularach. Tak, to on. O, Muszę przyznać, wiem, praca marzeń to nie jest, ale przynajmniej dobrze płatna. No i nie zamierzam się w niej na długo ostawać, po prostu, wiesz, próbuję zarobić, żeby coś wynająć. okej, przedziwne to. Ale przynajmniej wróciłam do muzyki. Kupiłam sobie gitarę. A u mnie, dzięki, że pytasz, No właśnie zamierzałam. skończyłam kursy na piercingera i na tatuażystkę. No i teraz robię.
Już oficjalnie, a nie w pokoju? Już koniec praktyk na świńskich skórach? Dobrze to słyszeć. Dostałeś już jakąś fajną pracę? A właśnie zaczynam pracować w jednym naprawdę fajnym salonie. O, a gdzie? Słyszałaś o Arifie? Robiłam tam tatuaż nie tak dawno. O, poka. Odsłaniam jej, znaczy próbuję odsłonić sobie kawałek tatuażu na plecach. Wygląda jak coś... Mam wrażenie, że widziałem ten szablon. Septum ci go robił? Zgadza się. O, no to mamy wspólnych znajomych. Znasz Septuma? No, u niego praktyki trochę robiłem, ale dziwny gość. Czemu dziwny? Wydawał się spoko, jak z nim rozmawiałam. Dobrze się z nim współpracowało. Strasznie jest podekscytowany, jak ma kogoś przebijać. Okej. Nie wiem, czy to jakiś fetysz, czy... Ale w porządku płaca, więc... Nie będę zadawać pytań. To dobrze słyszeć, że w końcu stanęłaś na nogi. Wiesz, jak to jest. No wiem. Wiem, że ostatnimi czasy też było ciężko u ciebie. W ogóle właśnie, to mi przypomniało. Zmieniłam numer, więc nie mogłam się za bardzo z tobą skontaktować, ale znalazłam coś, co należy do ciebie. I wyciągam jej portfel. Torebki. Kurczę, gdzie ty go znalazłaś? W autobusie. A to tam go zgubiłam. Kurde, ale szczęście, że ty go akurat znalazłaś. Muszę przyznać, nie mogłam zastać cię w ogóle w domu. Zmieniłaś mieszkanie, czy jak? Nawet kasa jest. Nic nie wydałam. Dzięki. Najważniejsze to dowód, ale szczerze mówiąc, to już byłam wyrobić, więc... No, ale chociaż mogłam oddać. No, dzięki. Kree odzywa się do Mateusza. A ty czym się zajmujesz? Obecnie można powiedzieć, że niczym. Dopiero co przyjechałem do Warszawy parę dni temu. Też można powiedzieć świeża kartka, nowe życie. Tak. Szukam pracy obecnie. Jestem z hobby, jak i trochę z zawodu barmanem. No, tutaj, słuchaj, to spore napiwki. Kiedyś znajoma pracowała w Hard Rocku, to wiesz, zamówienie było na tam powiedzmy, nie wiem, 10 000 złotych, to jej zostawili 1000 złotych na piwku. 1000 złotych na piwko. To jest coś. Tam skąd ja pochodzę, takie napiwki to pół wypłaty, no raczej po prostu to było pół wypłaty. To nie był napiwek. No tak, tak. Ale trzeba się załapać. Wy dziewczyny jesteście stąd? Ja jestem stąd, to Marcelina do mnie przyjechała. Rozumiem. To może dobrze się składa, że na was wpadliśmy, bo przyjechaliśmy tutaj w jednej sprawie. Takiej dość lokalnej, bym powiedział. I może wiecie... może będziecie w stanie nam pomóc. A? W czym? Ja i Wendy, bardziej ja, ale Wendy mi towarzyszy, szukamy pewnego dostawcy, który zajmuje się rozprowadzaniem afrodyzjaków, nazwijmy to. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Ale co? Jakieś owoce morza, czy... Wendy tak drapie się pod nosem. Muszę powiedzieć parsze sztuki. Okej. Nie wiem, czy coś wiecie, ale jeśli byście wiedziały, to byłoby to bardzo pomocne dla nas i też chciałbym położyć rękę na dłoni Kree. Rzuć proszę na charyzmę i przebiegłość. Dobra, już patrzę. To będzie 5 sukcesów. O! A tu masz 2 jedynki.
No Przerzucasz? Tak, mój błąd, bo faktycznie jedynki. Dobra, to przerzucam w takim razie te dwie jedynki. Okej. Dobra. To prorok jesteś, bo 5 sukcesów. No spoko, jak jesteście znajomymi w ogóle, to może powiem wam. Jakbyś coś chciał takiego, to mogę coś załatwić. Jasne. A możesz podać na przykład swój numer? Spoko. To sobie zapisz. Masz gdzieś? Tak, wyciągam oczywiście telefon. 648 555 311. A jeżeli chodzi o dostawców, a jak potrzebujesz na większą skalę, to przy tamtym stoliku wskazuje na tamtego, którego opisywałem, taki chudy mężczyzna, szczurowata morda otoczony 2 gościami o twarzy niezakraszającej o inteligencję. Jeszcze znam jednego takiego Leopolda. On zna kogoś tam. No. Nie umieszkamy się porozmawiać z nimi. Wendy, czy może zostaniesz tutaj z koleżankami, a ja, że tak powiem, pójdę załatwić interesy, czy też chcesz pójść ze mną? Mogę iść z tobą, tylko najpierw wezmę numer od Marceliny. Trzeba odnowić kontakt, prawda? Pewnie. Puść mi strzałkę. Okej. Masz ten tylko numer, jak coś? Czy masz jakieś więcej, można cię przez coś złapać? Wiesz co, potem ci powysyłam rzeczy. Na razie wymieńmy się tylko numerem. Jasne. To podaj mi swój. Daj jej numer. Okej, puściłam strzałkę. Zapisuję ją. Mhm. Dobra, wracając do panów rozmawiających o sportach. No, to... Barmanka znowu przychodzi. Panowie, jesteście pewni, że tak nic? A może coś na wynos? Byśmy poszli i poczekali na Niestety, taka polityka lokalu. polityka. Stasiu sam stracił, że się spóźnia. 2 tyskie w butelce poproszę. Można wynieść te buty w butelkach? Nie. Taka polityka. No dobra. Uciekać nie zamierzamy, więc... To fajnie. I idzie tam do baru, nalewa, przynosi wam. Proszę. 16 zł. No Niki, Wpłacę. Miki 20. mówiłeś, że dzisiaj na ciebie. Nie patrz się tak na mnie tymi oczami, tak mówiłeś. Tak zawsze się na ciebie patrzę, jak muszę wydać coś swojego. Biorę 20 zł, daję bez reszty. O, dziękuję pięknie. Czy coś będziecie jeszcze robić, czy mogę przejść do reszty? Ja tak powącham to Mogę piwo. przejść. Dobra. Smutny. Dobra, Mateusz, Wendy, co robicie dalej? Dziewczyny piją sobie trochę. Wy tak siedzicie. Słuchaj buzi. Ja chciałbym w takim razie, No. jeśli Wendy już wzięła jakby ten numer, to panie wybaczą, ale pójdę, że tak powiem, załatwić swoje sprawunki. Kree, dobrze pamiętam? Ty. Odezwę się na pewno na dniach. Okej. Wendy, zostajesz, idziesz? Idę, jak już mówiłam. Dobrze. No i chcielibyśmy podejść, znaczy ja chciałbym podejść do tego trzeciego stolika. Ja również podejdę. Ja tylko przypomnę, że Wendy dostała SMS-a od Salviego. Tak, odpisuję ci na niego kciuka w górę i buźkę płaczącą ze śmiechu. Okej. No dobra. Bez Wendy idziesz, czy z Wendy? Nie no, Wendy Z Wendy. też idzie ze mną. Gdzieś tam jesteśmy blisko. Przepraszam, może tu jest wolne? Wstaje 2 chłopów, tamten jeden siedzi. Znamy się? Nie, ale możemy się poznać. Mateusz, podaj mu rękę. Znaczy wszyscy tak na mnie mówią, ale imię jest trochę gorsze od przezwiska raczej.
Po co przyszliście? Mamy do ciebie pewną sprawę. Że to źle zabrzmiało, może jest za groźnie. Chcielibyśmy coś kupić. Meble? Może nie dzisiaj. Coś twardszego niż meble. Kto cię kurwa przysyła? Sam się przysyłam. Tak zazwyczaj przychodzisz do klubu, do kogoś podchodzisz i pytasz o coś takiego? Nie. Mam parę cynków. Od kogo kurwa masz cynki? Po prostu znajomych. O kurwa. Co mamy wspólnych znajomych, ja o tym nie wiem? Pierwszy raz twoją mordę widzę. Jestem stosunkowo nowy w okolicy. Okej. To jak na mnie kurwa mówią? Raczej nie opisano cię, że tak powiem, imieniem, bo bym cię nie znalazł, prawda? Podano lokal i twój wygląd. Dziwne by było, gdybym znalazł ciebie po imieniu, nieprawdaż? No nie wiem, kurwa. Rzuć mi proszę na swoją wiedzę uliczną i charyzmę. Mhm. To samo się tyczy Wendy w sumie. Wiedza uliczna i charyzma, tak? Jeden sukces. No to ja sobie chyba przerzucę to. Mhm. Mogę 3 kostki, prawda? Tak, aż do 3 kostek. 3 sukcesy. Okej. No dobra, to tak te przerzucę. Ewentualnie będzie źle. Tak, tak. Wendy robi taką poważną minę, taką... No, 1 sukces. Ty kurwa mnie nie znasz, a ja nie znam ciebie, nie prowadzę z tobą interesów. Chcesz iść kurwa na, wiesz, jakieś targowisko, ruskie szlugi kupować. A ja tutaj nie po szlugi. Znaczy, oczywiście rozumiem twoją niepewność do mojej osoby. No ale grosz ci chyba nie śmierdzi, prawda? Wypierdalaj. To powiedział on, czy jeden z tych ziomków? On powiedział. Nie wiedziałam, że tak się odzywasz do znajomych Leopolda. Leopold cię kurwa przysyła? Mówił, że masz dobry towar. Tak. Tak się troszeczkę spoważniał. Wendy się tak wyprostowuje, tak... Chcieliśmy użyć tego imienia jako ostateczności, ale najwidoczniej nas do tego zmusiłeś. Wybacz. Wendy, rzuć na manipulację i przebiegłość. Okej. Bo tu jest trochę takich niewiadomych w tej sytuacji. Rzucę? Kompulsja. Okej. Będzie z tego raczej kompulsja. Kompulsja. No, bo test się nie udał, więc tutaj nadchodzi kompulsja. Dobrze. Wendy, twoją kompulsją jest dominowanie. Czujesz, że to ty musisz zapanować nad sytuacją. Nie ma co dawać Mateuszowi tutaj dyktować warunki. To ty jesteś dłużej w świecie wampirów niż on. To ty więcej przeżyłaś. Widziałaś Sabat, zabiłaś swoją Nemezis. Poznałaś swoje stwórczynie. Wiesz, o co się gra w tym mieście. Stawka jest wysoka, a na szali jest twoje probierze, twoja rodzina i inni spokrewnieni. Szali jest Mikołaj. Nie ma co dawać takim osobom przebiegłym jak Mateusz zarządzać tą sytuacją. To ty musisz być w kontroli. Czy tacy wspólni znajomi wystarczą, abyśmy mogli coś zakupić? No kurwa nie wiem. Nie jesteśmy też jakoś bardzo biedni, jeśli mogę wtrącić. Jesteśmy jakimiś chłystkami spod mostu. Wyglądacie trochę jak pół dupy za krzaka. Nie ocena się książki po okładce, mój drogi. I w sumie jak możesz powiedzieć, że wskazuje na Wendy?
ta piękna dama wygląda jak z pół dupy za krzakiem. Nie wygląda najlepiej. Jak usta guściki, ale no jednak nie wypada chyba tego tak mówić otwarcie. Jeśli tak uważasz, no. I wszystko w porządku? Twarz Wendy jest poważna nagle. Nie widziałeś jej w takim stanie? Ewidentnie. Wendy zaciska trochę swoje pięści. Mateuszowi przez głowę przechodzi, dobra, nigdy nie wypominać wyglądu Wendy przy niej. To w końcu, tak czy nie? Nie prosimy o wiele. Co możesz znać, kurwa, Leopolda, no a co to zmienia? Jak ty nawet mnie, kurwa, nie znasz? Mówisz, że zostałeś przekierowany do mnie. Ja cię nie kojarzę, kurwa. Jak mówiliśmy, jesteśmy nowi w tym mieście. Przyszliśmy się zapoznać. Leopold nas wysyła, bo jest naszym wspólnym kolegą. Wiemy, że ostatnio zaopatrzył się. Tak więc w czym jest problem? W tym, że was nie znam, a wy nie znacie mnie. Ale mamy wspólnych znajomych, to chyba o czymś świadczy. Jeden z dużych chłopów mówi: ej, paniusiu, słyszałeś szefa? Słyszałam, a szef słyszał mnie. Nie zamierzam zawracać obecnie głowy Leopoldowi, bo jest zajęty. Ale gwarantuję, że nie będzie zadowolony, kiedy o tym się dowie. Wszystkich potencjalnych klientów tak odsyłacie? Może. Chodzimy w dobrej wierze. Mała strata. Co was, kurwa, stać pewnie na 1 gram. Pewnie zioła szukacie. Dla małolatów. Ja chciałbym w tym momencie wyciągnąć swój portfel i tak po jednym, może nie tyle wyciągać, co po prostu wysuwać i wsuwać z powrotem. Mam w portfelu tam chyba prawie 2,5 tysiąca. I po prostu tak wsuwać i wysuwać stówy. O, dostałeś zbierzmowania. Gratuluję. Nie. O za skorniaki. Jak już widzicie, mamy pieniądze. Chcemy dostać towar. Nie widzę problemu. Nie. W takim razie. To może jako ostatnią, że tak powiem, przysługę zdradzisz może swoje imię. Albo pseudonim, ksywkę, nazwisko. Zadzwoń sobie do Leopolda, to się kurwa dowiesz. Chętnie. Sali, może podejdę do nich, jakoś tak długo rozmawiają. Że pomogę. Nie, Miki, ja myślę, że my powinniśmy się w ogóle już zbierać. Stasiu, kurwa, chuj znowu nas ojebał. Pewnie znowu, kurwa, żonulka mu nie kazała wyjść z domu, pierdolony pantoflarz. Tak się nachylam bardziej do niego. Nie widać, żeby do czegoś to prowadziło. A potrzebujemy tej informacji. Nachylam się do niego jeszcze bardziej. To sobie pójdziemy za nim. I odchylam się, chodź. Nie chce mi się. Wkurwiłem się na Stasia. Miki, chodź. Na meczora do mnie. Na meczora do ciebie. Jasne. Zobaczmy, jak pokopią. Wychodzę razem z nim. Wzdycham, wychodząc głęboko, udając, że mnie wkurwił Stasiu, ale tak naprawdę jestem załamany umiejętnościami aktorskimi Nikity. Czy opuszczacie lokum? Tak, opuszczamy lokum Okej. i kierujemy się na przeciwną stronę ulicy, ale nie przy samochodzie tego Mateusza, tylko przy jakimś innym samochodzie se staniemy. To może teraz mi powiesz, dlaczego mieliśmy teraz ich opuścić, tak? Chciałem być spokojny tutaj jeszcze w barze. Dlaczego miałem od nich odejść? Dlaczego nie miałem z nimi pogadać? Nie możemy eskalować sytuacji. Kurwa, Jak je skalować? nie Czemu będziemy się- uważasz, że chciałby skalować? Dobra, okej, Nikita, to co chciałeś zrobić? Ich poprosić, żeby ze mną wyszli. Jestem w stanie, moim zdaniem,
W sensie tych gości siedzących, czy Mateusza Tak. i Wendy? Gości siedzących. Jesteś naiwny, Nikita. Kurwa, czemu mieliby za tobą wyjść za jednym gościem? Pomyśl, to jest... Nie, to by nie zadziałało, Niki. Czy naprawdę wątpisz, że byłbym w stanie to zrobić? Wchodzisz mi trochę na ambicje. Nie wątpię w ciebie, powątpiewam w błyskotliwość tego planu. Po prostu poczekamy. Oni wyjdą. Wiemy, kogo mamy na celowniku. To nam starczy na razie. Nie potrzebujemy przecież tych dragów. Potrzebujemy wiedzieć, gdzie są. No to Wy rozmawiacie już poza barem, rozumiem. Tak. Okej. Wyszliśmy. Co kurwa, mam detektor metalu, który działa na dragi? Jak mam to, jakby miała nam mała paczka pomóc odnaleźć cały magazyn, chłopie. Chłopie, mógłbym nawet jednego tak mocno mu przemówić do rozsądku, żeby mnie tam sam zaprowadził. Dobrze, to jak wyjdzie, będzie sam, to możesz to zrobić, ale nie w A bar, dlaczego miałby wychodzić? On ma biznes sobie w tym właśnie miejscu. ale spać musi. Może śpi za dnia. Może wtedy ty z nim porozmawiasz. Nie, jeśli śpi za dnia, to prześpimy się u niego. W każdym bądź razie nie. Bar to nie jest dobre miejsce na to. Poczekamy. Dlatego chciałem ich pokojowo wyjąć z tego baru. Nie wyszliby za tobą, Nikita. Jaki mieliby powód, żeby za tobą wyjść? Powiedzieliby ci, nie kurwa, my tu se siedzimy, a jak ci się nie chce siedzieć, to wypierdalaj. Nie doceniasz mnie. Dobra, następnym razem zrobimy po twojemu, ale teraz już mleko się rozlało. Czekamy tu na naszych znajomych, reasumujemy, co się dowiedzieliśmy i robimy dalej. Którzy pewnie teraz kręcą się w kółko w rozmowie, starając się przekonać do czegoś, czego nie dadzą rady, bo już są na straconej pozycji. No ja bym im nie pomógł, ja się na tym kurwa kompletnie nie znam. Przejdźmy zatem do Wendy i Mateusza ponownie. Jesteś hardym negocjatorem. No cóż, kto będzie temu stratny, zobaczy się później, prawda? Nie wiem, Mateusz, ja uważam, że Leopold nie będzie zbytnio zadowolony tym, że traci pieniądze. Ależ Wendy, tak jak mówiłem, kto będzie na tym stratnym, zobaczymy za dzień. Pożyjemy, zobaczymy. Dokładnie. No ale cóż, to ma więcej do stracenia. My nie tracimy na tym nic. Skończyliście już? Rozmawiać? Mhm. Nie wiem, chyba tak. Nie będziemy ani twojego, ani swojego czasu w takim razie marnować. To mądra decyzja. Zaiste. Odchodzicie? Mam jeszcze pytanie. Czy jak my to rozmawialiśmy, to tych dwóch bysiorów stało, czy siedziało po prostu? Stało cały ten czas. Dobrze. Czy któryś z nich ma może jakieś kieszenie, tak że powiem, na zewnątrz? Spodnie, kurtka. Tak, jak najbardziej. Od skórzanych kurtek, a jak nie, no to od jeansów. Dałoby się coś tak na szybko zwinąć z jednej z kieszonek? O nie, absolutnie. Obserwują cię bardzo dobrze. Okej. Dobra. W takim razie po prostu głęboki ukłon w stronę tych panów. Miłej nocy w takim razie życzę. Wendy? To jeszcze nie koniec. Dobra. I wychodzimy. I zrobimy sobie tutaj przerwę. Zapraszam na część drugą 25 rozdziału Warsaw by Night.